29 marca dzięki Electronic Arts miałem niezwykłą przyjemność zagrać 3 godziny w Star Wars Jedi Survivor w Los Angeles. Zapraszam na nowe fragmenty rozgrywki i moje wrażenia przed premierą. W Star Wars Jedi Ocalały, bo tak brzmi polska wersja drugiej części serii przygodowych gier akcji osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, śledzimy dalsze losy Kala Kestisa, który jako jeden z ostatnich Jedi musi za wszelką cenę uniknąć wpadnięcia w ręce Imperium. Akcja gry Star Wars Jedi Survivor rozpoczyna się 5 lat po wydarzeniach przedstawionych w Star Wars Jedi Fallen Order, a rozgrywka na pokazie rozpoczyna się na planecie Kobo. Kal rozbija się dobrze nam znaną modliszką i poszukuje dawnego przyjaciela. Jedi wraz z wiernym BD-1 poszukują części do naprawy statku, natomiast przy okazji trafiają na niebezpieczną anomalię, która totalnie zmienia bieg wydarzeń. Jest to druga planeta, którą odwiedzimy w grze. O pierwszej na razie nie mogę powiedzieć, ale warto czekać na początkowe wydarzenia. Fani będą w niebo wzięci. Nie chcąc wiele spoilerować, na ten moment skupimy się bardziej na rozgrywce. Fabułę sprawdzimy już na premierę 28 kwietnia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rozgrywka wygląda podobnie jak w Jedi Fallen Order, natomiast właśnie to w rozgrywce zaszło najwięcej zmian w porównaniu do pierwszej części. Przede wszystkim w dwójce otrzymamy 5 różnych postaw bojowych walki mieczem świetlnym, z których każda ma mocniejsze i słabsze strony określone w grze 4 statystykami. Po pierwsze mamy pojedynczy miecz świetlny, jest to standardowy miecz, wyważony, taki do ataku, do obrony, nie ma jakichś bardzo mocnych i słabych stron. Po drugie dwustronny miecz świetlny w stylu Dartha Maula, świetnie nadaje się do kontroli tłumu, kiedy mamy więcej wrogów. 2 miecze świetlne, miecz świetny dzieli się wtedy na 2 miecze pojedyncze i idealnie nadaje się do szybkiej, agresywnej gry i posiada też wiele wariantów ataków. Dalej mamy strażniczy miecz świetlny, są to potężne ataki jednym mieczem świetlnym kosztem długiego ich wyprowadzania, także musimy tutaj uważać na czas ładowania ataków. No i na deser 5. postawa, blaster i miecz świetlny. Ta postawa pozwala Kalowi rozprawić się z wrogami z dużej odległości, przy okazji atakując mieczem na bliski dystans, także to będzie naprawdę coś wspaniałego. Co ważne, jednocześnie możemy używać i przepisać tylko 2 postawy, dlatego warto się zastanowić w punktach medytacji, jakie style będą nam potrzebne na danym etapie rozgrywki. Postawy przełączamy w locie, podobnie jak to miało miejsce w jedynce, zmieniając pojedynczy i podwójny miecz, natomiast walka wydaje się znacznie płynniejsza i przyjemniejsza niż w pierwszej odsłonie. Czuć lekkość w poruszaniu i posługiwaniu się mieczem świetlnym, także tutaj ogromny plus. Na dodatek każda z postaw otrzymała swoje drzewko umiejętności w kategorii miecz świetlny. Poza nimi do dyspozycji są jeszcze drzewka przetrwania i mocy rozbite na 3 kategorie. Oczywiście w każdej z postaw walki możemy odkryć zupełnie nowe moce i kombinacje, których nie oświadczymy w poprzedniej części. Na wczesnym etapie na planecie Kobo dostępne były 3 pierwsze style i kilka punktów umiejętności do rozdania. Co prawda była to walka na początkowej fazie rozgrywki, ale już na tym etapie była ona spektakularna, natomiast mieliśmy okazję też zobaczyć wszystkie postawy w trybie treningowym. Powiem tak, Han Solo ma godnego rywala. Na domiar tego w pewnym momencie odblokujemy również perki, które znajdujemy w świecie gry fabularnie oraz pobocznie. W jednym momencie możemy mieć 3 aktywne perki, które dają nam pasywne bonusy. Kolejną nowością jest jazda i współpraca ze zwierzętami. Kal może teraz przemierzać dalekie odległości na różnych stworzeniach latających, chodzących czy szarżujących. Na dodatek mogą niektóre gatunki pomóc w walce, stojąc po naszej stronie dzięki umiejętności przejmowania kontroli nad umysłami. Także niezwykła nowość. Fani mind tricków Obi-Wana czy Rey powinni być zadowoleni. Dodatkowo podczas jazdy na stworzeniach możemy walczyć przy użyciu pojedynczego miecza świetlnego, także coś jak walka na koniu w Elden Ring. Do dyspozycji otrzymujemy również linkę, dzięki której pojawiają się nowe możliwości poruszania. W grze znajdujemy mnóstwo nowych zagadek środowiskowych, eksploracyjnych, także jest tego naprawdę dużo. Sporo z nich związane są z anomalią, a także wielką nowością w uniwersum. Warto to przeżyć na własną rękę, dlatego na razie żadnych spoilerów fabularnych. Co ciekawe, w grze pojawia się szybka podróż, o którą prosili fani pierwszej części. Ucieszy to wszystkich graczy narzekających na spore ilości backtracking. Dodając do tego wszechobecne skróty, mam wrażenie, że wszystkie bolączki poprzedniczki w kwestii eksploracji zostały wyeliminowane.
Dokładne zbadanie planet będzie bardzo ważne, ponieważ znacznie rozbudowano system znajdziek. Na planecie Kobo znalazłem ich różne rodzaje, na przykład mieliśmy przedmioty kosmetyczne do zmiany ubioru Kala, jest ich dużo więcej i składają się z 3 elementów garderoby. Mamy możliwość kustomizacji kurtki, koszulki i spodni Kala Kestisa, także jest tego naprawdę sporo. Natomiast nowością jest również zmiana aparycji. Długowłosy Kal z brodą? Dlaczego nie? Tego jest naprawdę sporo i myślę, że każdy stworzy swojego bohatera, który będzie jego ulubioną wersją. Nie zabrakło również kustomizacji BD-1 czy Miecza Świetnego, gdzie na start poza 8 kolorami z Fallen Order jest jeszcze kolor biały, co w połączeniu z 2 mieczami wygląda jak styl Asoki. Do zebrania jako znajdźka są również punkty umiejętności, zwiększenie paska zdrowia, mocy czy wcześniej wspomniane perki i powracają znane rośliny do hodowania, ale jest ich tym razem znacznie więcej. Nowością są materiały rzemieślnicze do zbierania, za które możemy wymieniać się w sklepach w większych osadach. Znajdziemy tam towarzyszy, handlarzy czy zwierzęta, które spotkaliśmy na naszej drodze. Sklepy oferują specjalne wyjątkowe elementy kosmetyczne w zamian za rzadkie materiały znalezione w galaktyce. W osadach znajdziemy również naszych kompanów w walce i starych znajomych, ale oto kto nimi będzie, przekonamy się już na premierę. Zupełną nowością są zadania i aktywności poboczne, które przyjmujemy od postaci, które spotykamy na naszej drodze. Są to krótkie mini historie, w których otrzymujemy jakąś poszlakę i musimy sami rozwiązać lokalny problem. W takich zadaniach istnieją również mniejsze wybory linii dialogowych, ale nie dopatrzyłem się wynikających z nich dużych zmian fabularnych. Podobnie jak w Fallen Order istnieje wiele opcjonalnych ścieżek, aktywności, mini-bossów, których możemy odkryć poza fabułą. Nie do wszystkich części planety będziemy mieli dostęp od razu. Wracają elementy Metroidvanii, więc tutaj możemy wrócić później na daną planetę, kiedy otrzymamy stosowny sprzęt do odblokowania danego pomieszczenia. Szybka podróż powinna ułatwić ten proces, ponieważ planeta Kobo jest gigantyczna i przez 3 godziny rozgrywki, które mieliśmy do dyspozycji, jeśli dobrze pamiętam, udało się zebrać około 13% całej zawartości planety. Nie jest znana jeszcze dokładna ilość planet, natomiast Kobo to druga z kolei planeta, którą będzie nam dane odwiedzić. Jeśli chodzi o przeciwników, powracają oryginalni szturmowcy w różnych wariantach. Do tego droidy bojowe B1, B2 czy droid komando, który jest pierwszy raz w serii. Natomiast nową frakcją, z którą będziemy musieli się zmierzyć, jest gang Bedlam Riders, którego przewodnikiem jest Ryvis, znany z trailerów czy wcześniejszych fragmentów rozgrywki, troszkę wyglądający jak łowca nagród. Z innych przeciwników na pewno na uwagę zasługuje Rancor, z którym zmierzymy się w opcjonalnych krainach, czy też brązowy wariant Łampy, z którym naprawdę na początku był nie lada problem. Minibossów jest naprawdę dużo, także fani Jotuna z pierwszej części znajdą coś dla siebie. Bossów fabularnych natomiast zostawiam na premierę. To będzie prawdziwa uczta, więcej nie powiem. Kilka kwestii technicznych. Na pokazie graliśmy w wersję PC-tową na maksymalnych ustawieniach graficznych. Gra wygląda oczywiście znacznie lepiej niż pierwsza część, natomiast co od razu rzuciło mi się w oczy, to piękne efekty interakcji miecza z otoczeniem, zwłaszcza paląca się trawa po kontakcie z ostrzem. Kolejną ważną nowością dla fanów będzie odcinanie kończyn ludzkim przeciwnikom, które pojawia się w pierwszej grze Star Wars od czasów przejęcia marki przez Disney, także jest to naprawdę coś, czego fani oczekiwali i nie będą zawiedzeni. Z ważnych kwestii technicznych na PC będzie dostępna opcja AMD FSR 2.0, dzięki której uzyskamy płynniejszy obraz przy nieznacznym lub braku straty jakości obrazu, a do tego gra będzie oferowała Ray Tracing, który z tego co zauważyłem dotyczył również odbić światła w błyszczących powierzchniach czy też kałużach wody. Krajobraz planety Kobo jest bardzo zróżnicowany. Po początkowych etapach pustynnych pojawiają się połacie roślin i etapy pod wpływem tajemniczej anomalii, także będzie tutaj zróżnicowanie nawet na przestrzeni jednej planety. Na dokładkę do tej całej mieszanki nowości i znanych patentów dorzucimy jeszcze wspaniałą muzykę, która jak zwykle w Gwiezdnych Wojnach buduje fantastyczny klimat. No i mamy przepis na murowany hit dla fanów Star Wars. Po 3 godzinach spędzonych z grą jestem spokojny o jakość produkcji, co prawda zdarzały się dropy animacji na wymaksowanych ustawieniach,
4K z ray tracingiem, ale nie jest to jeszcze finalna wersja, a ta zawita u nas w dniu premiery 28 kwietnia na PS5, Xbox Series X i S i PC-ty. Fabuła zapowiada się naprawdę niezwykle interesująco. Troszkę już widzieliśmy, ale o tych ważnych rzeczach nie mogę wam na razie powiedzieć. Za to, no myślę, że walka została znacznie ulepszona, mamy lepsze animacje, płynność i wiele ekscytujących nowości, które sprawiają naprawdę, że po prostu chce się poznawać dalsze losy Cala Kestisa. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Jeszcze raz bardzo dziękuję EA za możliwość wyjazdu i zagrania w Jedi Survivor. A wam dziękuję za oglądanie tego materiału. No i do zobaczenia na premierę w pełnej serii. Niech moc będzie z wami. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.